Cześć, witajcie na kanale Margaret Lehman. Ja nazywam się Małgosia i dzisiaj zapraszam Was na takiego vloga włóczkowego. Pokażę Wam, co sobie ostatnio kupiłam. Długo mnie nie było, kilka tygodni, ale te upały po prostu sprawiły, że nie za bardzo miałam siłę, żeby cokolwiek zrobić. No a skoro nie zrobiłam, to wiadomo, że nie miałam co pokazać. No i w związku z tym tego vloga nie było. Tak jak sobie myślałam, że w miarę cyklicznie będę udostępniać to postępy mojej pracy. Może zacznę od tego, że jak tak nie za bardzo mogłam dziergać, to pomyślałam sobie, że wrócę do szydełka. I teraz to będzie śmiesznie, bo ja przeżyłam tak zwane kwadraty babuni w takim, można powiedzieć, zatęchłym PRL-u. Miałam poncho z kwadratów babuni, miałam kamizelkę z kwadratów babuni i powiem tak, znienawidziłam te kwadraty babuni tak szczerze, że powiedziałam, że nigdy w życiu nie zrobię żadnego kwadratu babuni na szydełku. Oczywiście w miarę upływu lat, wiadomo, nigdy nie mów nigdy. I wiecie, kupiłam sobie książki w kokonkach, dwie. Kupiłam książki Kwadraty babuni, taką, i Kwadraty babuni 3D, taką. Tak prawdę powiedziawszy, to bardzo by mi się marzył taki kocyk dla dziecka. No, moje dzieci już są dorosłe, a wnuków nie mam. I pomyślałam sobie, że no skoro nie mam tych wnuków, a dzieci już mam dorosłe, to zrobię coś dla siebie. I jeszcze oczywiście jestem w fazie dziergania, znaczy robienia na szydełku, bo to nie jest dzierganie chyba. Ale tak, w związku z tym, że ja mam Polimex bardzo blisko, ja Wam mówiłam, że praktycznie za miedzą mam Polimex. To hurtownie włóczek wszelakich, głównie tam są włóczki czeskie i węgierskie i tureckie. Ale ja bardzo lubię taką włóczkę, to się nazywa Scarlett. Ja tutaj pokazywałam chyba kilka razy. To jest 100% bawełna. Ona jest taka dosyć gruba. To jest na druty przewidziana niby 4 mm, ale ona jest troszeczkę za cienka na druty 4 mm, myślę. Ale na szydełko bardzo się nadaje. I ja sobie kupiłam kilka takich kolorów. Właśnie taki brązowy. Zaraz, żeby mi się to nie wysypało. I taki złoty i żółty. No i oczywiście jesień jest, pewnie się domyślacie. Zaczęłam robić słoneczniki. Zaraz Wam pokażę, jak te słoneczniki wyglądają. Robi się je dosyć szybko, no aczkolwiek wiadomo, że są jakieś tam etapy. Najpierw się robi kółeczka, znaczy ja przynajmniej tak robię. Część takich kółeczek, jak jest w miarę jeszcze jasno, takie kółeczka, o, tak. Później jest kolejny kolor, bo zaraz mi to wszystko spadnie. Później jest kolejny kolor, taki złoty. Później dokłada się tło. Tak, widać. Takie tło. A na końcu powstaje, no jeszcze tutaj nitki nie pochowałam, no nieważne. A na końcu dorabia się płatki. Ja zrobiłam akurat w dwóch kolorach. Tutaj jest jeden kolor tylko użyty, a tutaj użyłam właśnie do płatków, użyłam tego jaśniejszego. W środku jest ten złoty, a tutaj użyłam tego jaśniejszego.
I pomyślałam sobie, że na początek zrobię torebkę. No, tych kwadratów mi trochę potrzeba. Taką, wiecie, taką torbę. Nie na zakupy, taką do noszenia. No, ale już sobie wszystko wymyśliłam. Już wiem, gdzie zamówię sobie takie uszko, to znaczy taki rzemyk. Jakby to powiedzieć, to nie jest rzemyk, to jest ucho skórzane, ale z takiego paska. Nie jakieś tam wydziwiane, tylko po prostu takie proste. Proste, no teraz widzę. Znowu upały. Ja po prostu już mamy kolejny piękny wakacyjny dzień. Także wiecie. Także tyle włóczek sobie nakupiłam i tyle bawełenki. I tak sobie dziergałam te kwadraty babuni. Ale wcześniej jeszcze, aha, no i muszę Wam powiedzieć, że tak, tutaj jest jeszcze do tych książek, wrócę. Ta książeczka ma 100 różnych wzorów, naprawdę różniste są, różniste. Takie mniej skomplikowane i bardziej skomplikowane, ale raczej z tych płaskich, o takie wiecie, no typowe jakieś. No ładne są, no niektóre są takie niektóre są takie oczywiste, a niektóre są takie mniej oczywiście, o na przykład takie. Tutaj. Także książka, że tak powiem, o jakie fajne truskawki, też fajne. Takie truskaweczki, różne są. Książka, że tak powiem, spełniła moje oczekiwania. Wzory są fajnie rozpisane, tak schematycznie, ale oprócz tego jeszcze jest cały opis, rząd po rzędzie, także można sobie powoli, nawet jeżeli ktoś nie zna szydełka, nie umie szydełkować, aha, osa, właśnie te osy, zaraz do nich wrócę, do tych os, o których już mówiłam we wcześniejszym filmie. Ale tak, wracając jeszcze do tych książek, naprawdę można śmiało spróbować i myślę, że opisy są na tyle czytelne. O, tutaj jest właśnie ten słonecznik, który ja robię. Także opisy są na tyle czytelne, że nawet początkująca osoba sobie z nimi poradzi. Także spokojnie możecie się zabierać za szydełko, jeżeli druty Wam się czy znudziły, czy chcecie spróbować innych technik. Notabene dzisiaj do mnie, no właśnie w paczkomacie jest i będę musiała się pofatygować, bo kolejną technikę będę, jak to się mówi, rozkminiać. No ale to za chwilę, to w następnym vlogu. W następnym vlogu Wam powiem może coś o tym, albo jeszcze w następnym, bo trochę się tak zbiera. No bo oczywiście tak, ja praktycznie 3 tygodnie nic nie dziergałam. Mam zrobione 2 sweterki, ale jest naprawdę tak gorąco, że nie jestem w stanie ubrać i Wam pokazać. Nawet ich nie wzięłam. Może. Także mamy kolejny piękny dzień tych wakacji i nie drążmy tematu. Ale tak, ostatnio poczyniłam dosyć spore zakupy włóczkowe i pokażę Wam jedną część. Otóż, będąc na kanale Dziergam na wsi u Oli, Ola pokazywała włóczkę ręcznie barwioną od pani Ksenii. Pani Ksenia prowadzi taką grupę sprzedażową na Facebooku. Ja Wam zostawię linka w opisie pod tym filmem. I ja oczywiście, no, chciałam zobaczyć te włóczki, co to są za włóczki. I kupiłam kilka rodzajów tych włóczek, żeby przetestować. Na pierwszy ogień pójdzie Shetland. Taki. To jest 100% Shetland. Włóczka jest naprawdę bardzo milusia, bardzo. Kupiłam 4 moteczki. Jeden już jest zwinięty, ponieważ będę to robiła z moherem. Zaraz Wam opowiem też o tym moherku. No fajny jest, ale jest tak ciepło, że nie będę się tak otulała bardzo.
taki Shetland, 100% Shetland. I będę go łączyła z moherem. Zaraz Wam pokażę z jakim moherem. Takim kremowym. To jest taki off-white, czyli złamany biały. O właśnie, no chciałam Wam jeszcze pokazać. Mam takie urządzenie fajne do robienia z 2 nitek. Jak robiłam Concordię, to robiłam też z 2 nitek i wtedy robiłam z Daisy bodajże i od Dropsa i z moheru, z Kid Silka, też od Dropsa. I bardzo się męczyłam, dlatego że miałam to w moim koszyczku. Te nitki się plątały, co chwileczkę musiałam rozplątywać, bo jednak w takim koszyczku to trudno utrzymać, żeby jedna nitka szła z jednej strony, druga z drugiej. I zakupiłam sobie właśnie taki zestaw, znaczy taką pierdółkę, która naprawdę jest bardzo pomocna, bardzo. I zrobiłam już próbkę z tych 2 włóczek. Wyszła, uważam, prześlicznie. Spójrzcie. Zależało mi na tym, żeby uzyskać taki efekt, gdzie nie będzie za bardzo widać tego moheru. Tutaj, jak ja Wam pokazuję, to nie widać. W rzeczywistości widać, że on jest taki troszeczkę, nie wiem czy tak, troszeczkę puchaty. Ale ten moherek nie ma dużego włosa. To jest moher od Zuzi z Type to Knit. To jest musa. I musa ma... Zaraz okulary wezmę, bo przecież już tak ślepnę od tych robótek. 70% Super Kid Mohair i 30 jedwab. Tak wygląda etykieta. Tak, może pokażę Wam powolutku. Tak. I tego moherku jest sporo. Jak to w moherze, w 25 gramach jest 210 metrów. Także sporo. I taka próbeczka mi wyszła. O, jeszcze raz Wam pokażę. I dzisiaj, jak zrobiłam tą próbkę, to ją oczywiście do szyi dotknęłam. I dotknęłam Concordię. No muszę Wam powiedzieć, że ta musa jest tak delikatna. Ja nie jestem jakoś przesadnie wrażliwa na moher, ale w związku z tym, że miałam możliwość robienia z Kid Silku, czy z Kid Silka i z innej włóczki, ale że użyłam ten Kid Silk od Dropsa i teraz użyłam tę musę, no to ja już nie zamienię chyba moheru, naprawdę. Nawet Rowan, który ma więcej jedwabi o 5% niż standardowe Kid Silki, no czuć tą szorstkość. Natomiast to jest szalenie delikatne. Oczywiście, no wiadomo, że gdzieś tam kujnie, ale to w ogóle nie... Myślę, że to nie ma znaczenia. W tym momencie, no ja tutaj naprawdę jest mi ciepło. Nie jestem spocona, ale jest mi ciepło. I no takie, no praktycznie nic. Takie gdzieniegdzie jakaś igiełka. Natomiast no spróbowałam właśnie moher też od Rowana i próbowałam, bo chciałam z Rowanem połączyć, ale jednak nie, zdecydowałam się na tą musę od Zuzi i kupiłam jeszcze jeden Shetland, ponieważ nie mogłam się zdecydować na kolor, a biorę udział w testach i tak, nie wiedziałam, który kolor wybrać. I kupiłam jeszcze jeden Shetland, o tak Wam pokażę. To jest 100% Shetland i 440 metrów w 100 gramach. I ten Shetland wygląda tak. Też jest naprawdę przepięknie wybarwiony. Przepięknie. Także myślę, że będę bardzo zadowolona. I chciałam tutaj dołączyć ten Kid Silk
ten zimny róż, który kupiłam tak niefortunnie do tej Concordii kiedyś, ale będąc właśnie w Uzuzi, wybrałam taki moher i on tak naprawdę to jest taka morela, brzoskwinia, przepraszam, to jest taka brzoskwinia. I nie za bardzo byłam przekonana, żeby połączyć właśnie, bo nie chciałam takiego złamanego białego, tylko wymyśliłam sobie różowy kolor do tego. Bo to jest jednak dużo tego różu. Tutaj tak myślę, że nie wiem, czy uda mi się to. O, uda mi się to. Sporo tego różu jednak. Różu i fioletu. Także pomyślałam sobie, że ten... tak zwinę, o. Że to jest ciepły kolor, to są zimne kolory, ale ja zaryzykuję. Ja zaryzykuję, ponieważ ja nie chcę łączyć tego z Kid Silkiem. Właściwie to chciałabym zrobić, bo ja nie lubię mieszanek. Ja Wam jeszcze nie mówiłam o tym, ale ja najchętniej to lubię takie proste sweterki. To znaczy, jak jest Shetland, niech będzie 100% Shetland. Jak jest kaszmir, niech będzie 100% kaszmir. Po prostu nie lubię połączeń z moherem. Ja za moherem generalnie nie przepadam. No ale wzór jest z 2 nitek. Bardzo ładny wzór, prosty, ale bardzo ładny. I pomyślałam sobie, że ja zaryzykuję i ten, jak już ma być ten moher, to niech będzie taki moher, z którego ja naprawdę jestem zadowolona. To znaczy, żeby nie było i żeby był jak najmniejszy dyskomfort w noszeniu. Ja zrobię próbkę i zobaczę, jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że będzie dobrze wyglądać. Jakoś tak spokojna jestem. Spokojna jestem o to połączenie. Chociaż, tak jak mówię, no... myślałam, że jednak nie, że jednak z tym takim bardzo, bardzo zimnym, różowym moherem połączę, ale nie. Połączę jednak z tym, bo to jest naprawdę bardzo miłe. To tak, Shetland mamy z głowy, a zaczęło się w ogóle od tego, że jak weszłam do tej grupy, jak zostałam przyjęta do tej grupy, to pani Ksenia pokazała jakieś tam włóczki, które barwiła i między tymi włóczkami były włóczki no stricte christmasowe. Ja zawsze chciałam mieć sweter, taki ugly sweter, czyli taki brzydki sweter, jak to się mówi. Nigdy nie miałam takiego swetera. Znaczy ja kupiłam z jakimś tam reniferem, ale to nie były te swetry, o których ja sobie tak myślałam. I jak zobaczyłam zdjęcie tej włóczki, to pomyślałam sobie, nie, no po prostu to jest stricte christmasowa włóczka i ja ją chcę mieć, ja ją chcę. I kupiłam sporo tej włóczki, bo kupiłam, ile tutaj jest 30, 50, 500 gram, czyli pół kilo, bo będę robiła taki komplet. Sweter już mam wymyślony, jak z takimi reniferami i też chyba połączę z moherem, ale właśnie z tym moherem połączę od Musy. Także tak sobie wymyśliłam, ale to jest włóczka skarpetkowa. To jest 75% merino i 25% poliamid. To jest stricte skarpetkowa włóczka. Ale z tym moherem może być. Myślę, że tak rozjaśni i reniferki będą białe. Tak sobie wymyśliłam białe renifery. Więc znowu zakupy, bo nie mam włóczki skarpetkowej białej, czy takiej kremowej. Gdzieś poszukam, może z Dropsa, a może nie, może sobie jakąś inną kupię. W każdym razie tak. Taka christmasowa włóczka. I kupiłam jeszcze jedną włóczkę u pani Kseni. To jest 100% kaszmir. Tak, taką włóczkę. Też Wam pokażę. Jeszcze mam w pudełeczku i nie będę chyba jej już łączyć z niczym. To jest też włóczka, która ma dużo metrów. Ona ma chyba... O ładnie, ona ma tu bardzo dużo metrów. To jest cieniutkie. 750 metrów w 100 gramach. Nie no, to będę musiała połączyć z czymś, bo to przecież to na dwójkach chyba będę robić. To jest takie cieniutkie.
Naprawdę cienkie. Spójrzcie. To jest taka cienizna, że chyba na dwójkach to ja nie wiem, czy ja bym to w ogóle zrobiła. Więc no pewnie też będzie. I pewnie będzie też z tym białym albo z jakimś może ciemniejszym. Jakby był taki zielony, zobaczę. Jakby był u Zuzi takie coś zielonego, to też połączę to z moherem. No i tak. Także tyle na ten moment. Mam co robić. Czekam tylko na troszeczkę chłodniejszy czas, bo rzeczywiście temperatura u nas jest ponad 30 stopni od wielu dni. No i tak szczerze powiedziawszy, to no nie mam ochoty szyć, nie mam ochoty dziergać, nie mam ochoty, no to szydełko od czasu do czasu wezmę, ale zrobię kilka tych kółeczek i też jestem jakaś taka zniechęcona. A taka piękna pogoda wydawałoby się, prawda? No a jednak tak, ogródek czeka, nie można wyjść na zewnątrz, ja już nie funkcjonuję w takich temperaturach. No przepraszam. Ta próbka wyszła bardzo fajnie, więc tak już nie mogę się doczekać, żeby po prostu zacząć ten sweter. Ładny wyjdzie. Taki świeży. Taki świeżutki. No naprawdę, tutaj tak trochę przekłamuję, ale może tak? Może tak. No i tyle. Koszyczki się szyją, ale też przystopowałam. Koszyczki się szyją, pocięłam tkaninę i teraz, no tak jak mówię, czekam troszeczkę na chłodniejsze dni, no bo jednak tak siedzieć i szyć czy dziergać, no to przydałoby się troszeczkę, żeby ta temperatura spadła nie za dużo, tak? Ja to lubię, jak jest tak 26, 25 stopni, 24, no to powiedzmy, ale tak do 26, 7, no to jeszcze może być, jest fajnie. A oprócz tego, że jest taki upał, to jeszcze wilgotność mamy bardzo dużą, no i to właśnie robi ten gorąc, robi ten gorąc. No ale tak. Tyle na dzisiaj mam Wam do powiedzenia. No myślę, że sporo, no bo tak, no w zasadzie to się zajmuje innymi rzeczami, jak mogliście słyszeć we wcześniejszym filmie, który był takim vlogiem z kawałka mojego życia codziennego. Nie, żebym się żaliła, absolutnie, tylko po prostu no, to nie dzierganie jest moim priorytetem tak naprawdę. Ale jak każdego z Was, jeżeli ktoś się zawodowo tym nie zajmuje, to wiadomo, że dziergamy hobbystycznie, a nie właśnie nie jest to nasze zajęcie na pełen etat. No i tak, no i różne mamy tam problemy i trzeba je rozwiązywać, trzeba stawiać czoło i je rozwiązywać. I na ten moment to wszystko. Myślę, że niebawem, bo nie wiem jaka pogoda, nawet nie mam tutaj jak sprawdzić, ale myślę, że jeszcze ten tydzień będzie taki upalny, a potem już ma temperatura troszeczkę spaść. Jeżeli tylko spadnie, to pokażę Wam dwie nowe rzeczy, które zrobiłam. Dziergało się je naprawdę fantastycznie. Jedną z włóczki od Rowana, a drugą z włóczki Lace du Nord z jedwabiu. 100% jedwab tam chyba był. Także rzeczywiście no miałam uciechę w tym dzierganiu. No i tak, to na razie tyle. Mam nadzieję do następnego vloga. Aha, tutaj na pewno będą jeszcze pytania odnośnie ten obraz, który wisi za mną. Ja postaram się Wam pokazać. To jest obraz, który namalowałam wiele lat temu. Tak, to jest moja Tusia tutaj, która już no niestety nie żyje. A to jest mała Małgosia, czarodziejka, która jeszcze się trzyma jako taka. A, no i właśnie, i muszę iść dzisiaj na spacer do lasu, ponieważ pomyślałam sobie, że Halloween się zbliża, a ja miotły nie mam, więc będę zbierała gałęzie, żeby sobie taką miotełkę
zrobić jako dekorację, jako część dekoracji, bo jak wiecie, ja lubię, tak jak lubiłam szyć na temat i powtarzałam to wiele razy, że ja lubię szyć na temat, tak teraz też lubię dekorować na temat, lubię robić na temat, dziergać na temat, tak jak właśnie te kwadraty z tymi słonecznikami. No i zobaczymy, może nazbieram jakiegoś chrustu i potem będzie się dało z tego miotełkę jakąś zrobić. No i właśnie, przyjadą moje synowe i powiedzą mi, nie? Mamusia sprząta, czy odlatuje. No ale z mojego domu to niestety nie dam się wyrzucić. No tak, tym takim żartobliwym tonem będę kończyła tego vloga. Trzymajcie się ciepło no i zdrowo przede wszystkim. Niech Wam te upały tak nie doskwierają i do zobaczenia niebawem. Pa, pa!